Kraje Unii Europejskiej łączy wiele czynników, które mają ułatwiać wzajemne funkcjonowanie. Należą do nich m.in. wspólna dla wielu państw waluta, otwarty przepływ towarów i ludzi czy wspólny rynek pracy. Nie bez znaczenia pozostaje również wspólny obszar edukacji, nazywany inaczej systemem bolońskim. To ważne pojęcie zawiera w sobie szereg procesów odgrywających niemałą rolę dla rozwoju społecznego wszystkich krajów wspólnoty, w tym Polski. To właśnie on pomaga sprostać wyzwaniom współczesności, zapewniając wysoki poziom kształcenia wszystkim studentom na naszym kontynencie. Ale czym właściwie jest proces boloński? Jak wyglądała jego historia? O tym wszystkim opowiemy Wam w tym krótkim materiale. Proces boloński zapoczątkowany został w maju 1998 roku. Inicjatorami nowego projektu, mającego zbliżyć kraje Europy Zachodniej, byli politycy reprezentujący Włochy, Francję, Niemcy i Wielką Brytanię. W krajach tych panowało w tamtym czasie przekonanie, że europejskie uczelnie oferują studentom małą różnorodność możliwych do zdobycia kwalifikacji, zwłaszcza w porównaniu z uczelniami zza wielkiej wody, amerykańskimi. Chcąc utrzymać renomę uczelni w Europie, wizjonerzy skupieni na najważniejszych uczelniach naciskali na rządy, by te włączyły rozwój szkolnictwa wyższego w główne cele rozrastającej się dynamicznie Unii Europejskiej. Wskutek tego 19 czerwca 1999 roku ministrowie edukacji z 29 państw europejskich podpisują jeden z kluczowych dla tej idei dokumentów – Deklarację Bolońską. Za jej sprawą na przełomie następnych 11 lat, czyli do roku 2010, powstaje Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego. Dokument ten nazywany jest również Kartą Bolońską. Jest on potwierdzeniem tradycyjnych wartości oraz odpowiedzialności, jaką uniwersytety odczuwają wobec społeczeństwa. Władze krajowych uczelni i rządy państw na kontynencie zobowiązują się w niej do realizacji kilku najważniejszych zadań. Przede wszystkim chodzi o wprowadzenie jednolitego systemu studiów w krajach, które podpisały tę deklarację. Chodzi o dobrze znany nam podział na studia pierwszego stopnia, licencjackie lub inżynierskie, i studia drugiego stopnia, magisterskie. W 2003 roku do systemu włączone zostają także studia doktoranckie, trzeciego stopnia, tworząc tym samym system trzystopniowy. W ramach Karty Bolońskiej przewiduje się także przyjęcie systemu porównywalnych dyplomów i wprowadzenie suplementu do dyplomu. Dzięki temu etapy nauki dla studentów na kontynencie stają się identyczne, a możliwość zmiany uczelni pomiędzy poszczególnymi stopniami edukacji jest banalnie prosta. W późniejszych latach Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego dalej się rozwija. Wprowadzony zostaje obowiązujący także dziś w Polsce punktowy system zaliczania zajęć przez studentów, czyli powszechnie znane punkty ECTS. Skrót ten pochodzi od nazwy Europejski System Transferu Punktów. Wszystkie te działania prowadzą do zwiększenia mobilności studentów i pracowników akademickich. Obie te grupy mogą łatwiej dostosowywać się do nowych wymagań i okoliczności kształcenia wyższego. W czasach współczesnych wszystkie wymienione wyżej rozwiązania spotykamy w naszym krajowym systemie edukacji wyższej. Obecnie w realizacji procesu bolońskiego uczestniczy już w sumie 40 państw. Systematycznie odbywają się konferencje państw sygnatariuszy, na których uzgadnia się i weryfikuje cele i zadania. Do 2005 roku państwa te miały utworzyć krajowe systemy jakości kształcenia prowadzone przez komisje akredytacyjne powołane w drodze ustawy. Państwowa Komisja Akredytacyjna funkcjonuje w Polsce już od 2001 roku i zajmuje się odpowiednim wdrażaniem systemu w krajowym szkolnictwie wyższym. Wprowadzanie systemu bolońskiego niesie za sobą sporo korzyści dla europejskich studentów. Nauka na kontynencie staje się bardziej dostosowana do potrzeb międzynarodowej społeczności. Krajowe uczelnie otwierają się na współpracę z zagranicznymi placówkami i bez przeszkód mogą tworzyć ofertę dla wszystkich studentów w Europie. Podział edukacji wyższej na 3 wyraźnie oddzielone etapy umożliwia natomiast szybsze wejście na rynek pracy lub też bardziej interdyscyplinarny rozwój kariery naukowej. W wyniku procesu bolońskiego powstają również liczne inicjatywy dodatkowo wspierające mobilność studentów i kadry naukowej, gwarantowane właśnie przez Kartę Bolońską.
Dużą popularnością cieszą się na przykład programy takie jak Leonardo, Erasmus czy Erasmus+.